Zaczynamy. Ja jestem Agnieszka, moim gościem jest Sławek, którego namówiłam dzisiaj na krótką rozmowę przy kawie i ptysiach z bitą śmietaną. Sławek nie bronił się długo. Broniłeś się? No broniłem się, no trochę każdy by się bronił przed ptysiami. Moim gościem jest Sławek Wąsik i porozmawiamy sobie dzisiaj, mam nadzieję, o wilkach. Sławek, żeby go przedstawić, to miałam różne plany, ale wyjął dwie swoje książki, które napisał i opatrzył fotografiami. Pierwsza to jest Idąc za wilkiem, a druga Wilki eseje z 2015 roku, wydana w 2015 roku. I żeby Sławka przedstawić, to ja coś przeczytam po prostu. To jest epilog tej książki, Wilki eseje. I myślę, że to najlepiej oddaje Sławka charakter, osobowość, pracę, chyba wszystko. To ja czytam. Przez splot życiowych zdarzeń, bliski kontakt z lasem w dzieciństwie, ale i dzięki czytanym z pasją książkom, otrzymałem kiedyś dawno ten niepokój, pewien głód przestrzeni, przygody, potrzeby dotyku i życia w pełni. Nie weekend, nie wycieczka z pracy czy 2 tygodnie wakacji. O nie, to o dużo za mało. Od zawsze jakaś siła gna mnie w stronę lasów, gór, bagien, do zwierząt, do wilków, do samotnych wędrówek i nocy pod gwiazdami. Uciekam, bo mam gdzie, bo miałem kiedyś marzenia i były one na tyle silne, że przetrwały każdy etap mojego życia. Dlatego mam dom w lesie i codzienność z wystarczającą ilością czasu, po to choćby, żeby móc patrzeć, jak rosną drzewa, jak rozkwitają kwiaty i jakie chmury układają wzory, gdy się bawią z wiatrem. Celem było życie proste, w świadomości pór roku, upływu dni, odradzania się przyrody, w stałej bliskości łączności z ziemią, wodą, gwiazdami i lasem. Przyroda, zwierzęta, wilki. Moje wybory, moje starania, żeby być jak najbliżej tego świata. Trudno jest pisać o uczuciach, o tym wszystkim, co wewnątrz, co jest motorem i równocześnie całym sensem takiej drogi, ale gdybym je pominął, niewiele by mnie pozostało. Dziękuję, jeżeli mogłem podzielić się tym z Wami. Ciarki. Ciarki. Ja też mam ciarki, bo to, co napisałeś, to jesteś po prostu ty. Jak Cię znam. Nawet gdybym chciała się pytać, a skąd, a gdzie, skąd pomysł, żeby zajmować się przyrodą, nagrywać filmy, pisać książki, fotografować, to ten krótki akapit idealnie Cię oddaje. Opisałeś siebie po prostu. W ogóle cała ta książka jest w takiej formie, w takim kontekście napisana i to współgra. Można było to powiedzieć innymi słowami, prawda? No ale ta książka jest taka. Ta książka jest taka, ta książka jest świetna. Napisałeś kilkanaście esejów o wilkach. Oj, więcej niż Kilkanaście tutaj, chyba może i kilkadziesiąt. Ja czytałam tę książkę już jakiś czas temu, przyznaję się. Tak jak ja. Chętnie sobie odświeżę. Właśnie rozmawialiśmy przed chwilą, że obłożyliśmy się Twoimi książkami, a oboje czytaliśmy je dawno. Ty mówisz sam, że nie pamiętasz. O czym to? Przecież to Ty sam pisałeś. Tak, ja doskonale pamiętam, z tym, że chodzi właśnie o takie szczegóły, o zwroty, o jakiś taki ciąg myśli. No i tam na wielu kawałkach zaskakuje mnie to. Jest takie sympatyczne. Czyli fajnie wrócić do czegoś bo to już 7 lat, nie? Że sam siebie zaskakujesz, co wtedy chodziło Ci po głowie, jak wtedy pisałeś, jak to opisywałeś. Tak, ja mam... tak myślę, że chyba mi trudno byłoby teraz napisać tak samo tą książkę. W ogóle tak jak powiedziałaś, że będziemy rozmawiać o wilkach, to sobie pomyślałem, że przede wszystkim o książce, o tych, każdy ma tak jakby swoje wilki, prawda? Każdy ma inne o nich wyobrażenie,
każdy ma inne doświadczenia w ogóle życiowe i inaczej patrzy na przyrodę, na las, więc każdy ma swoje wilki. Ale wiesz, wydaje mi się, że większość ludzi postrzega wilki jako zagrożenie. Ja mam nadzieję, że troszeczkę odczarujemy te wilki w naszej krótkiej rozmowie, bo muszę się przyznać, że dopóki nie poznałam Ciebie i nie posłuchałam o tym, jak opowiadasz o wilkach, to też ani nie miałam kontaktu z wilkiem tak naprawdę, ani się tak nie interesowałam charakterem tych zwierząt. One są fascynujące, ale tą fascynację przekazałeś mi Ty. No właśnie. Jakie One- są wilki w ogóle? No właśnie. Dlaczego ten strach? No w tej książce wszystko jest rozpisane na praktycznie dobrą setkę stron, prawda? No, tak. Natomiast gdyby to chcieć powiedzieć, od czego to zależy, dlaczego tak jest, to w pierwszej kolejności ja bym zwrócił tutaj uwagę na naszą polską rzeczywistość, na naszą mentalność, na nasze doświadczenia, wychowanie, Ale czy tylko polską? Wydaje mi się, że nie tylko. No gdybym żył w Rosji, miałbym wyobrażenie, jak jest w Rosji na przykład, czy gdzie indziej. Natomiast jestem tutaj i myślę, że to, co się dzieje na przykład w mediach tak zwanych, No tak. jest znów jak przed laty, jak staraliśmy się w cudzysłowie, można powiedzieć, Straszyć tymi wilkami. nie, jak staraliśmy się właśnie odkłamywać. tak. Chciałem powiedzieć, że kto się starał. Starali się ludzie, którzy zaczęli mieć świadomość, że czas skończyć z tym pompowaniem tego strachu, który jest nieprawdziwy. No tak, bo to się kończyło tym, że każde zobaczenie wilka gdzieś na wsi przez ludzi to budziło przerażenie Tak. i zresztą mordowano wilki i zresztą to dzisiaj mordują przecież. Nie tak dawno był, pamiętasz? W 1989 roku wilk został objęty ochroną gatunkową w Polsce i nie było to przypadkiem, nie było to efektem, bo już na świecie inaczej patrzono na wilki, że świat nauki zwracał na to uwagę, jak one są potrzebne przyrodzie, tylko było to efektem starania polskich naukowców, polskich pasjonatów, ekologów, czy jakby ich nie nazwać, ale przede wszystkim byli to ludzie, którzy chcieli, żeby coś zmieniać tutaj, żeby człowiek był bardziej ludzki w stosunku do natury. Tak, ale przede wszystkim też, żeby patrzył prawdziwie, żeby to nie było odbierał. też... Nie jak w średniowieczu, że wilki zagryzły owieczkę i są B, tylko żeby patrzeć na tą przyrodę, na funkcjonowanie jej. Tylko czy to nie było też tak trochę, że populacja wilka drastycznie spadła w ogóle w Polsce? No już nie mówię o tym, że w Europie, jeżeli rozmawiamy o Polsce. Spadła, prawda? I ta ochrona była konieczna. Były lata, że praktycznie odnotowywano dosłownie mniej niż 100 wilków w Polsce. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy parę lat temu i rozmawialiśmy u nas tu o okolicy Puszczy Kozienickiej, wtedy tutaj wilków nie było, chociaż ty podejrzewałeś, że gdzieś tam są, natomiast teraz już mówi się o tym głośno, że są. Tak, są. No są. Tak, one są i tego się nie da ukryć. Już nikt tego nie ukryje. Natomiast właśnie, mogę tutaj wspomnieć o pierwszym takim spotkaniu, kiedy... Właśnie chciałam. Tak. W ogóle to było w 1984 roku. Wróciłem z wojska w 1983 jesienią i w lutym 1984 koło Pionek, pamiętam, znaczy mam zapisaną datę nawet, ale nie pamiętam jej teraz dokładnie, to był luty i sypał śnieg, od kilku dni była zima, taka tak prawdziwa. Tak. I ten śnieg leżał i byłem w ogóle byłem po pracy, byłem na nartach biegowych
wieczorem, już wieczór był. I w pewnym momencie, nie wiem jak to, ale poczułem tak, jakby mnie ktoś obserwował. No i zatrzymałem się, odwróciłem, a tam za mną stał wilczysko, jakieś, nie wiem, 10-15 metrów za mną. Duże wilczysko, ośnieżone i się patrzył na mnie. Stał bokiem, ale łeb miał zwrócony w moją stronę. W ogóle nic się nie bał. Patrzył się, miał wielkie oczyska, No on jaśniutkie. się nie bał, a ty? No ja też się nie bałem. Dlaczego się bać? Wilka się bać. To takie trochę niepoważne jest, no. Znaczy, trzeba powiedzieć, że wtedy już w ogóle od szkoły podstawowej bardzo interesowałem się zwierzętami. Wszystko, co się dało wyczytać w bibliotekach, to wyczytałem po wielokroć, bo tych książek wcale nie było wtedy tak dużo. To były lata 70. To inny świat był zupełnie, inny dostęp do informacji, zwłaszcza w takich małych pionkach, w takim środowisku, no raczej nie ma to jakiejś uczelni, akademii, nie ma ludzi, z którymi można by się wtedy spotykać i ta wiedza nie krążyła tak jak teraz jest dostępna w każdym telefonie dosłownie no w każdym bądź razie nie bałem się tego wilka, absolutnie, przyznaję się. No, w każdym bądź razie wilk po jakimś czasie, nawet no trudno teraz powiedzieć ile to było, czy minuta, czy 5 minut, czy 4,5. No w każdym bądź razie on spokojnie odwrócił głowę i zaczął biec. Zaczął biec tak równolegle jakby do mnie, czyli przebiegł tą ścieżkę i pobiegł sobie. I dosłownie za, nie wiem, kilka sekund za nim drugi wilk był niedaleko, tylko że ja go nie widziałem, bo patrzyłem na tego. Stał może 10 metrów za nim, może trochę bliżej nawet. I tamten też ruszył i pobiegły sobie. Czyli to mogła być para, nie? To była para. To była para, Basio i Tak, bo Badera. później na wiosnę, w kwietniu, dokładnie w kwietniu, no oczywiście o tym zgłosiłem konserwatorowi przyrody, to był pan Andrzej Kowalczewski, wtedy był konserwatorem przyrody. No na początku to oczywiście tam mało kto wierzył, ale kilka dni potem gdzieś pod Kozienicami znaleziono resztki łani, czyli samicy jelenia zagryzionego przez wilki. Już wtedy myśliwi to po prostu rozgłosili. No i już było jasne, pojawiło się w jakiejś gazecie, nawet tutaj lokalnej, ta informacja. Ale później w kwietniu z panem Andrzejem Kowalczewskim w ogóle szukaliśmy czarnych bocianów. Stanowisk. I znalazłeś zresztą. Byliśmy w rezerwacie Załamanek i tam natrafiliśmy na tropy wilka. W korycie takiego wyschniętego potoku, to znaczy może nie wyschniętego, ale już wody tam nie było dużo, no ale było błoto, była ta ziemia taka bardzo miękka, to był Ols i bardzo wyraźne odciski tych, łap wilczych. I tam było właśnie to gniazdo, którego szukaliśmy. I ja przy tym gnieździe później zbudowałem taki małe ukrycie, tak, 15 metrów od tego na drzewie, tak. I jedną noc tam spędziłem. I w nocy, w ogóle już po zapadnięciu zmierzchu, te wilczki były podrośnięte trochę. Nie wiem jaki dokładnie, ale to był maj, albo jeszcze może troszeczkę później, jak już miałem ten domek na drzewie i te wilczki normalnie skamlały, odzywały się i to całkiem było blisko. No i wtedy już mieliśmy pewność i później w lipcu mieliśmy obserwację, tam ja byłem z takimi moimi znajomymi tutaj, z Krzysiem Boryczką zresztą i jego siostrą. Byliśmy w tym miejscu
no trochę dalej byliśmy. I widzieliśmy wilczycę w ogóle, taką, no można powiedzieć, trochę zniszczoną tym macierzyństwem, bo jednak odkarmić tą gromadkę 4 czy 5, wtedy nie wchodziłem w to bagno, żeby nie płoszyć. Nikt zresztą nie wchodził tam, bo to było w głębi takiego moczaru, takich mokradeł. No szkoda było ich płoszyć. Ale widzieliśmy ją na takiej śródleśnej łące na drugiej stronie, całkiem niedaleko. To musiało być coś niesamowitego. No dla takich młodych ludzi w ogóle teraz to zupełnie Myślę, inaczej że patrzymy na to, bo te wilki już praktycznie od tamtego czasu, czyli jest już ile to lat, aż strach pomyśleć. Nie, no ja nie umiem liczyć. No właśnie, w każdym razie to było dawno. No i przez ten czas, przez te lata całe, ciągle te wilki przewijają się gdzieś są, gdzieś znajduję ich tropy, gdzieś słyszę. Ale jeździsz też po całej Polsce, żeby ich szukać. No właśnie. Żeby sobie z nimi mieszkać w lesie. Na temat Twoich ukryć, tych niskich, tych 15 metrów nad ziemią i tych 30 metrów nad ziemią, to jeszcze Cię kiedyś, mam nadzieję, że namówię na rozmowę, bo to jest po prostu coś niesamowitego. Te ukrycia, ja tylko powiem osobom, które tego słuchają, bo one tego może kiedyś zobaczą, może kiedyś mi się uda to pokazać, Twoje ukrycia, Twoje domki na drzewie. Świetny pomysł, ale jak pokazać? Ale ja tam na pewno nie wejdę, bo no. Sławek potrafi skakać po drzewach jak wiewiórka, dosłownie. Nie przesadzajmy. Potrafi siedzieć na szczycie sosny, na takim malutkim, cieniutkim szczycie, w malutkim drewnianym domku, który nie wiem jak budujesz, serio, jak Ty to tam wszystko znosisz na szczyty drzew. To jest bardzo proste. Ma być tak zbudowane, żeby nie spadło, żeby wiatr nie strącił i mnie nie strącił przy okazji. Także to jest temat. Natomiast wiem, że to nie było Twoje pierwsze, ale nie jedyne spotkanie z małymi wilczkami. Nie, to jest cała historia w ogóle. W ogóle przez długie lata, bo do książki 2015 roku, na przykład do tego albumu Idąc za wilkiem, od tamtego czasu minęło 30 lat. 30 lat, 15 i 84, 30. plus minus. W każdym razie przez ten czas, to nie był taki czas, że ja już nic nie robiłem, w przyrodzie nie byłem, w lesie nie byłem. Byłeś. Byłem cały czas. Z tym, że zajmowałem się różnymi innymi tematami. Wilkami też, ale wilki są tak ciągle są marginalnym gatunkiem, trudnym gatunkiem, że do tego trzeba było trochę chyba i dorosnąć, że tak powiem w cudzysłowie. Wielokrotnie w Bieszczady jeździłeś. I po książce Zwierzęta Polski Spotkania, którą wydało mi wydawnictwo, oficyna wydawnicza Multico, po książce, która opisywała tak jakby moje relacje, kontakty, moją przygodę z różnymi zwierzętami. To jest tak jak tam w przedmowie, w tym wstępie ja piszę w tej książce, że są to moje takie bezkrwawe łowy Puchalskiego, że jak kiedyś wychowywałem się na książkach, tych zielonych książkach Włodzimierza Puchalskiego, gdzie on opisywał właśnie, jak fotografował różne przygody, szczególnie właśnie z ptakami, bo Puchalski to jednak ptaki, i to ptaki wodne. I chodzi o te książki, bo tam było wśród Trzcini Wód, w krainie Łabędzia, Wyspa Kormoranów, czyli wszystkie te książki związane w jakiś sposób z wodą, prawda? I z ptakami. Mogę Ptysia? No pewnie. Ja gadam, ty jesz. Później odwrotnie. Dobra. W każdym razie po tych jego książkach tam w ogóle chciałem tak samo, oczywiście. To
ale w tej książce Zwierzęta Polski i Spotkania są też no, inne. W ogóle całe moje dużo przygód, dużo fotografii. Tak jakby całe to fotograficzne moje życie, fotograficzne i filmowe, od strony kuchni. To wszystko jest opowiadane właśnie, jak są te ukrycia na drzewie, są fotografie, jak gdzieś się wspinam, gdzieś tam jestem, zresztą same zdjęcia ptaków z bliska na wielkich Twoje drzewach. zdjęcia i filmy o ptakach. To Ja tam dam link na dole do Erfaty może, bo tam też To- są świetne ujęcia. kto patrzy na te zdjęcia, to sobie wyobraża, że przecież ten facet, ewentualnie jego aparat powinien tam być blisko tego gniazda, czy tego miejsca, no jeżeli są fotografie, prawda? Więc tam to wszystko opisuje, tak krok po kroku, różne tematy. No i właśnie po tej Sławek, ty książce... jesteś człowiekiem orkiestrą. Ty sam filmujesz, sam dobierasz muzykę, sam no, robisz zdjęcia, nagrywasz dźwięk, czyli ty jesteś multimedialnym przyrodnikiem. Robisz wykłady, piszesz książki, piszesz eseje. Co tam jeszcze robisz? Skaczesz po drzewach, robisz sobie sam samochodzik, pana samochodzika, jesteś panem samochodzikiem, Tak, który ma tak. świetny samochód, samowystarczalny, jesteś w lesie, Piecykiem, samochód z z piecykiem, z panelem słonecznym, Z dachem, gdzie ze można namiot wszystkim, rozbić. po prostu z łóżeczkiem, z ciepełkiem, także możesz sobie w lesie spędzać dni całe, prawda? Nawet i tygodnie, jakbyś się uparł tak naprawdę. Tak. Ale wiesz co, chciałabym, żebyś opowiedział o tych wilkach. No właśnie. I to tą historię skręcamy. chciałabym, żeby ją inni usłyszeli, bo ja do dzisiaj pamiętam chyba najbardziej tą historię. Jak miałeś kontakt z gniazdem wilków? Dobra, po kolei. Jest po prostu Więc, coś... więc po kolei. Dobrze. Więc ta książka się ukazała, Zwierzęta Polski Spotkania sprzedały się i trzeba było coś wymyśleć. Były tam różne pomysły, mieliśmy, no, wydawnictwo miało. W międzyczasie wydaliśmy ssaki polskie od A do Z. Wszystkie gatunki ssaków. Wszystkie gatunki ssaków żyjące w Polsce, w stanie dzikim. Taką książeczkę Multico wydało. No i po prostu trzeba było iść dalej. No bo książki się sprzedały, książki były, zostały przyjęte. No i ktoś, nie będę mówił kto, nie będę wytykał palcem tego kogoś, ale zaproponował, że może by zrobić o wilkach. I powstał projekt, powstał pomysł taki, bo wiedziałem, że nie dam rady zrobić, miałem taki termin około 2 lat, nie dam rady zrobić książki typowo o wilkach. Typowo, żeby przedstawić życie tych wilków. Po prostu wiedziałem, jak one są trudne, jak trudno zdobyć takie fotografie. Zwłaszcza, że był to czas wchodzenia tak jakby dopiero fotografii cyfrowej. Ja byłem wychowany na analogowej, na aparatach ciężkich, aparatach pracujących na filmach, dużo obrazkowych. To było bardzo trudne, prawda? Ale podjąłeś I ja sobie zdawałem z tego sprawę, więc wymyśliłem taki projekt, że odwiedzę wszystkie miejsca w Polsce, które znane są z tego, że wilki tam mieszkają. I tych miejsc było około 100 w całej Polsce. Na tamten czas, gdzie wiedziałem, że wilki są właśnie no, przez jakiś dłuższy jakiś okres już są. No i był taki pomysł właśnie, żeby je tam odszukiwać, żeby to wszystko fotografować, żeby to opisywać. No, każda relacja jakaś z wilkiem, każde spotkanie, każdy ślad, jakaś ofiara, no to właśnie był materiał na tą książkę, prawda? Nie same te wilki, które są jak duchy zresztą. Tylko wokół wilka, które się śmieją z takiego naiwniaka, który próbuje ich odszukać. Jeżeli chcą się pokazać, to się pokażą na chwilę i zagrają na nosie. Więc wymyśliłem sobie książkę tak asekuracyjnie, można powiedzieć. Tropami że, wilka to jest... Tak, że Idąc za wilkiem. uda się, nie uda się, ale zawsze będzie to
przekazana jakoś przygoda, będą te miejsca. No i już jakieś tam wilki miałem sfotografowane, więc no i jak zawsze w takich szalonych przedsięwzięciach jest różnie. Ale czasami no, ta rzeczywistość po prostu potrafi zaskoczyć. No i pierwsze miesiące to było wielkie takie obciążenie, bo nigdzie tych wilków nie było. Praktycznie jakieś tropy, właśnie jakieś miejsca. Zresztą jeszcze w zamyśle było tak, żeby docierać do ludzi, którzy z tymi wilkami, tak, do naukowców głównie, ale i do pasjonatów, też do fotografujących, ale jest filmujących. w Polsce całe grono pasjonatów. Coraz więcej. Coraz więcej. Tak, coraz więcej. Teraz to by bardzo łatwo było taką książkę po prostu stworzyć. Natomiast wtedy to było, no było, nie było, to było 10 lat tutaj, masz temu. tutaj zdjęcia tej normy. Tak, pokażę. Jak doszło do tego, że byłem w Norze Wilczej? No bo byłem w Norze Wilczej. To w ogóle jest cała historia. Na początku nie zapowiadało się to tak. Jeśli chodzi o Norę, o w ogóle o to możliwość kontaktu z takimi małymi wilkami, to nadarzyła się taka okazja, że tak powiem, właśnie w ośrodku dzikich zwierząt w Kadzidłowie. Wtedy szefem, w ogóle właścicielem był doktor Andrzej Krzywiński i no, te nasze kontakty były takie, można powiedzieć, na początku różne, bo po prostu on chronił tak jakby te zwierzęta przed takimi nachalnymi fotografami, żeby nie zawracali głowy, nie kręcili się, nie. To jest to zdjęcie z Nory, ja zrobię zdjęcie. Tak, jest to zdjęcie z Nory. Ale nadarzyła się taka sytuacja, że ktoś musiał wejść do Nory, wyjąć malutkie wilki to był cały program badawczy. Chodziło o wilka szczególnie, o wychowanie młodych w taki sposób, żeby one pozbyły się strachu, ponieważ i tak były skazane na ogród zoologiczny. Jest to w ogóle duży problem, co robić z przychówkiem takich zwierząt, które nie mogą być nie mogą być na wolności już, które rodzą się w niewoli. I doktor Krzywiński podejmował w ogóle takie badania z innymi gatunkami, natomiast wilk jest szczególny i właśnie wymyślił, chciał przeprowadzić taki projekt, pomysł, żeby te wilki wychowywać, odkarmiać. Suka, pies miał je odkarmiać, prawda? Ale ktoś musiał do tej Nory wejść. To były wilki, które nie wyglądały na przyjazne dla ludzi, ponieważ Basior był takim ogromnym zwierzęciem. I to była przygoda, ponieważ oni sami chcieli we własnym zakresie to przeprowadzić, jednak nie było, Nora była za ciasna. Ten korytarz, który ma 4 do 5 metrów, był za ciasny. Po prostu nikt nie był w stanie tam wejść. Oprócz. Tak, i ze względu na to, że moje parametry, gabaryty były odpowiednie, albo przynajmniej wyglądały na takie, doktor Krzywiński zadzwonił do mnie i właśnie poprosił mnie o taką przysługę, czy bym po prostu dla niego nie wszedł do tej Nory. No i to była woda na mój młyn. Ja w ogóle wow. No i pojechaliśmy tam, zresztą pojechałem tam z znajomymi, przyjaciółmi, którzy mnie szybciutko dowieźli. Witek i Jola Jagiełło.
I pojechaliśmy do Kadzidłowa. Błyskawicznie, praktycznie na drugi dzień. Ojejku, co to było? Przywiązali mnie za nogę. Przywiązali mnie liną taką okrętową dosłownie za Rozumiem, że ta nogę. nora jest bardzo głęboka. Nora to jest powiedzieć głęboka to nie tak. Ponieważ do nory prowadzi korytarz pod kątem, korytarz w ziemi, tunel dosłownie, wielkości takiej, że wilk swobodnie się przeciska. Ja troszeczkę miałem szersze barki i już czułem na początku, że Będzie nie jest to ciężko. różowo, tak, może być nieciekawie. No ale panowie przywiązali mnie za nogę. Wychodzili z założenia, że jak nie będę krzyczał o pomoc, ani nie dzwonił, a będzie to za długo już, to mnie po prostu wyciągną. No i tak, zacząłem wchodzić. Ciasno, ciemno, znaczy miałem latarkę czołową, ale wcześniej poprosili, w cudzysłowie poprosili wilczycę, mieli na to sposób, żeby opuściła norę. Wyczekali, nie wiem jak to zrobili, to jest jakiś sekret chyba, jak tu wyprosić wilczycę. Ja już byłem dopuszczony, że tak powiem, blisko, jak już jej nie było. Tu chodziło o bezpieczeństwo przede wszystkim. Jak jej nie było, chociaż ona była w tej wielkiej zagrodzie, tylko po drugiej stronie. I łącznie z tym basiorem, który patrzył tak krzywo, że mnie chyba połknął na jeden raz. No, w każdym razie zacząłem się przeciskać przez ten korytarz z liną okrętową przy nodze, za nogę, za jedną nogę, dobrze, że za jedną. I jeszcze nie byłem w połowie, a oni mnie już ciągną. Wpadli w jakiś, po prostu, oni nie wiedzieli, co się dzieje. To nie tak, że ja mogłem im mówić, nie miałem żadnego krótkofalówki czy czegoś, co by... W ogóle straciliśmy kontakt. Ja przemieszczałem się bardzo powoli, natomiast dla nich minuta czy 2 minuty to było świat cały, prawda? I zaczęli mnie ciągnąć. Nigdy w życiu nie wyciągną człowieka za nogę, nie urywając jej. Najpierw 2 chłopów, wielkich jak tury, ciągnąc takiego malucha za jedną nogę, więc z jakim trudem rozwiązałem się, udało się. Nie były to na szczęście jakieś kajdanki. W każdym razie odwiązałem tą linę. I zacząłem się wczołgiwać, pomalutku, kurczyć się, wydłużać jak wąż niemalże. No i doszedłem do komory. Później jak mierzyliśmy, to było około 5 metrów. 5 metrów korytarz, czyli prawie ta 3-krotna moja, no, trochę mniej, ale to przez to, że to było tak ciasne, to wydawało się dłuższe. Zresztą to przemieszczanie się zresztą to jest piasek, on się osypywał. Nie miałem okularów. Przygoda życia. Tak, ale nagle poszerzyło się. Zobaczyłem tą komorę. Komora była bardzo duża. Komora była tak duża, miała ponad, ja ją mierzyłem, ale około 1,5 metra, czyli jak ja bym się położył na podłodze, tak, to prawie się mieściłem. Jak nogi miałem w korytarzu, to się doskonale mieściłem. No i była ponad metr wysoka. To była takie iglo dosłownie. Zwisały korzonki. Powiedz mi, czy w takiej komorze z małymi jest tylko wadera, czy basior też tam? Basior nie wchodzi. To znaczy samiec nie ma wstępu, ona nie dopuszcza, była ona sama. Było trochę sierści, one leżały w takiej otoczce sierści samicy, znaczy tej wilczycy, i były zbite w taki kłębuszek. Ja zrobiłem trochę zdjęć, no i miałem kamerę, którą nagrywałem właśnie dla doktora Krzywińskiego, to wnętrze nory. Z każdej strony wisiały korzonki u góry, w świetle lampy błyskowej, jak robiłem te zdjęcia, no one na fotografii w książce są no troszeczkę inaczej wyglądają, bo jednak to jest ostre światło. I pokażemy w tym momencie. No i były 4 małe ślepe wilczki.
Śliczniutkie, położyłem się, to było lato już, to był któryś dzień maja, było ciepło, miałem tylko taką koszulkę cienką na sobie i położyłem te wilczki na piersi sobie tutaj, one się przytulały do mnie, bo czuły ciepło, mruczały do mnie, były takie fajne były, w ogóle nie było zapachu. Trochę smutno, bo ty musiałeś je wziąć, rozumiem, tak? 2 z nich musiałem wziąć, tak. 2 z nich musiałem wziąć, natomiast 2 A myślisz, zostały. że samica, matka, potem wilczyca czuła od małych twój zapach? No czuła, na pewno czuła, Miała ona jakieś- wszystko czuła, ale no nie było wyjścia. Ona zresztą z ludźmi była oswojona, że tak powiem, opatrzona, oczuta No piękna powiedz, cały to jest ta czas. historia, aż wiesz. I widziałem te wilczki w końcu, no musiałem stamtąd wyjść, chociaż najchętniej to bym został tam jak najdłużej. Ale już, żeby nie dostali tam panowie zawału serca, Sławek, ale ty- żeby policji nie ściągnęli, karetki pogotowia, śmigłowca i nie wiem czego jeszcze. Ja tylko powiem taką anegdotkę, dlatego że u nas w domu, no to wiesz jak na ciebie mówimy. Nie, obgadujecie mnie. Nie, no to Andrew tak mówi, no bo jemu jest trudno zapamiętać polskie nazwiska czy ten, no więc Mr. Wolf. Wow, A Michał Szok. to jest Mini Wolf. brawo, Pamiętasz, nie że kiedyś wiedziałem. mieliśmy jakieś z Michałem coś, jakieś deski, coś. Coś, I, no. i on mu chyba tu przywoził, on tu mu przywoził, więc Ale mówię, gdzie super. idziesz? A on mówi, że to Mr. Wolf. Aber not to Mr. Wolf, to Mini Wolf. Czyli, no bo także u nas w domu Świetnie. funkcjonujesz jako pan Wolf, jako pan Wilk tak naprawdę. Ale To tylko cudnie. taka anegdota. Ale jak Ale miło. tak jest, tak. No, w każdym razie wilczki wziąłem do worka, wreszcie, no bo musiałem wziąć. No i zacząłem się wycofywać z nimi. No i później miałem możliwość patrzeć, jak te wilczki wzrastają. To było cudowne do tego projektu, do tej książki. To w ogóle szok. To są te z tych zdjęć, które ja Tak, teraz jak one obejrzałam. rosły, jak one się śmiały, jak one się bawiły ze mną później, jak one przychodziły. No Ale niby, udało się to wychowanie przez psa? to znaczy chodziło o to, żeby te wilki, które są przeznaczone do ogrodu zoologicznego, żeby zatraciły tą wrodzoną obawę przed człowiekiem, żeby nie chowały się, nie bały, nie przeżywały stresu. To w ogóle takie bardzo, bardzo przykre są sytuacje i no niestety jest to problem, ponieważ do takich ośrodków trafiają zwierzęta, które często są potrocone przez samochód, które są niezdolne do samodzielnego życia. Wilka nie udało się nigdy udomowić, prawda? Były próby jakieś takie, żeby nigdy się No wilk nie niby zachował. psy to jakieś, No tak, ale jakieś jednak kiedyś, wilk- tysiące lat temu, to Siła wilki instynktu i też, no. dzikość wilka nic nie pozwoli na to jednak, żeby on się udomowił, tak żeby był... No, zaczyna w nim buzować ta krew. Pierwsze miesiące, nawet ten pierwszy rok, jeszcze jako tako, ale później już wilk. Kurczę, o tych wilkach można gadać godzinami dosłownie, bo tyle w sumie jest jeszcze do powiedzenia o terytoriach, No o właśnie, hierarchii, o... Tak, jak ktoś by wziął te eseje, to tam jest w ogóle taki zamysł tych esejów, bo album Idąc za wilkiem miał być albumem, czyli te podpisy troszkę rozszerzone, ale to są tylko podpisy pod fotografiami, prawda? Natomiast w tych wilkach esejach jest, bardzo dużo tekstu. I dużo wiadomości. Bardzo dużo tekstu i jest przemycona ta porcja informacji, wiadomości takiej. I trzeba powiedzieć tutaj jeszcze, co jest ważne, że poziom tej wiedzy ciągle się zmienia, ciągle ewoluuje, dosłownie, ale w takim sensie bardzo szybkim. I jeżeli ja miałem dostęp wtedy, 10 lat temu, czy 10 lat temu, no bo wtedy zacząłem ten projekt, miałem dostęp do informacji, prawda, to już niektóre, to co ja napisałem, już troszkę jest, troszkę się zmienia, zwłaszcza rozmieszczenie wilka teraz, po prostu zasiedliły całą Polskę. Ta ochrona przynosi fantastyczne efekty.
zasiedla, ale też już na południu, wiesz, no to jest właśnie ten strach ludzi przed wilkiem, ponieważ jest ich teraz więcej, częściej słyszy się o tym, że podchodzą. Tak, część mediów nie rozumie jakbyś to tego. odczarował, bo to jednak jest w Nie ludziach, odczaruje w tego. ludziach siedzi ten strach przed wilkiem. Dopóki media będą rządzić się własnymi widzimisiami Ale wilk też uczy się, prawda, że wilk syty, dziki, leśny nie podejdzie do gospodarstwa. Podejdzie. Dlatego, że Tu się jest- nauczy, że na przykład są niepilnowane owce. Tak, łupy, w ogóle prawda? niepilnowane. Co znaczy pilnowane owce? Pilnowane owce to owce ogrodzone elektrycznym tym, no jak się nazywa? Pastuch. Pastuchem, no właśnie. No, do tego owczarek porządnie wyszkolony albo 2 owczarki. No to można powiedzieć, że te owce są chronione, ale sam zapach owiec, zapach bydła, psy, zresztą to to też jest takie, no nie do końca prawdziwe, ale jakby nie mówi, to człowiek wchodzi do tych wilków i wilki nie mają się gdzie już chować, uciekać. Zresztą one nie mają takiej natury. Jeżeli na jakiejś wsi po prostu buszują, psy spuszczane są na noc, bo bardzo często tak jest, żeby sobie coś znalazły do jedzenia, no to jest, jeżeli są wilki blisko, jeżeli w jakiś sposób dochodzi do kontaktu, no to wilk nie ustąpi, nie będzie myślał, że w ogóle nie będzie brał pod uwagę, że ojejku, to człowieka, piesek jest, Wilk nie ma ustąpi, obroże. ale będzie atakował? No pewnie, że tak. To z psa to z wióry tylko lecą. Tu nie ma Czyli alternatywy. jednak To... troszkę należy się tych wilków. Oczywiście, że tak. Wilk to jest porządne zwierzę. Ma zębiska, ma siłę, ma temperament, ma... I jeżeli takie owieczki właśnie gdzieś sobie chodzą też, no, znaczy, jeśli chodzi o ludzi, to jest taka piękna książka. W ogóle Wielkie Eseje mają przy każdym rozdziale jest cytat, fragment z innej książki o wilku, prawda? I jest taka książka, Krystyna chyba Chwedeńczuk, tak. I ona napisała książkę Pies czy wilk? Taką niedużą. Oczywiście ja wchodząc w ten temat tak głębiej, starałem się zdobyć wszystkie książki, jakie o wilkach zostały napisane. W tamtym czasie były dostępne jeszcze gdzieś tam, nawet w formie z takich bibliotek takich wirtualnych. Ale tą książkę akurat zdobyłem, Pies czy wilk, Krystyna Chwedeńczuk. I ona przy ogrodzie zoologicznym w Warszawie, to były lata, nie wiem które, 50., 60., dawno to było. W każdym razie prowadziła takie badania. Ja jeszcze zobaczę tutaj, bo mam. Ta książka została w 1987 roku wydana, właśnie Pies czy wilk. I ona obserwując, wychowując, zajmując się chyba 2, ale miejscami chyba miała więcej tych wilków, obserwując je, opisując, badała, ile w wilkach takich oswojonych jest psa, A ile w psach wilka? a ile w psach wilka, i w ogóle ona była z rodziny psowatych, to znaczy psiarzy, że zawsze w domu mieli psy, w ogóle ten stosunek do psów był u nich no, w rodzinie od dziecka taki stosunek dobry, wpajany. No i prowadziła takie badania właśnie, jak to jest z tymi wilkami. I ona tam opisuje, że chodziła na spacery do ogrodu, do tych alejek parkowych w Warszawie wczesnym świtem, żeby nie było ludzi. No bo wilki musiały biegać, znaczy były na smyczach takich specjalnych, ale jednak musiały trochę biegać, chodzić, no żeby to zwierzę było zdrowe, to musiało raz, że ścierać pazury, w ogóle iść, Jasne. mieć kontakt z ziemią, z zapachem, z tym wszystkim. I były takie sytuacje,
że gdzieś w alejce pojawiał się człowiek i one z odległości kilkudziesięciu metrów reagowały błyskawiczną ucieczką przed tym człowiekiem. Ciągnąc tą kobiecinę za sobą w krzaki gdzieś. Tak w wilkach zakodowana jest obawa, strach przed człowiekiem. I to nie jest tak, że zresztą trzeba tutaj zawsze patrzeć na dane naukowe, na statystyki. Nigdy nie zdarzyło się jeszcze, żeby zdrowy wilk, i to nigdy, powtarza się od wielu, wielu dziesiątków lat, że zdrowy wilk zaatakował gdzieś człowieka. To jest zupełna nieprawda. To taką media właśnie, nie wiem, rok czy ileś temu, taka była sytuacja z jakimś pilarzem, że niby go zaatakował w ogóle ich wilk. To chyba potem zostało zdementowane, wiesz. Tak. Ale to było grubymi nićmi szyte. No, nie zdarzyło się to. Ja zresztą tylu znam badaczy wilków, dziewczyny, kucherka takie, kruszyny. Chodzą za tymi wilkami, tropią je, zastawiają fotopułapki, mają kontakt taki bezpośredni. Żadna się z nich nie boi, tych wilków. Wręcz chcą tych spotkań z daleka. No. A tu wielkie chłopy z piłami. Dla mnie odczarowałeś. Ja bym chciała osobiście kiedyś To są cudowne zwierzęta. W ogóle w wilku, w słowie tym wilk, to jest cała przygoda. Tam się zawiera w tym. Ale w ogóle ten dzicz, te przestrzenie, ta wolność. Sławek. Chyba nie skończymy na tym jednym, coś czuję, bo ja już mam 2 następne, wiesz, pomysły. No to pogadamy sobie. Jak nabierzemy wprawy, to będziemy gadać. Chciałabym, bo tylko miałam kto nadzieję, będzie chciał że słuchać. opowiemy, wiesz o czym? O terytorium, o tym, jakie odległości wilki potrafią przemierzyć, wiesz, samotny wilk, który szuka partnerki, jakie odległości potrafi niesamowite. Polecamy książkę Wielkie Eseje i jeszcze ją można zdobyć. Można jeszcze ją zdobyć. Tak, tą książkę jeszcze można zdobyć. To już ciągniemy resztkami, ale ta książka jeszcze... Ona jest na twojej stronie, to skupienie? Ja nie mam strony. Ale miałeś. Miałem stronę, no pewnie. Wilki Eseje, Sławomir Wąsik. Były... Prywatna reklama. Ale ja widziałam stronę. Tak, to wydawca miał stronę. Wydawca. Jeżeli są jeszcze, no to super. Jeżeli są, to tak. naprawdę polecamy, bo świetna. Ja mam jeszcze też własnych egzemplarzy. To gdyby ktoś chciał, to do mnie się proszę zgłaszać. Pewnie. Jeszcze parę masz, tak? No to super. Tak, ale w ogóle wiedza o wilkach I jeszcze jest... z autografem. No, I moim jedyna okazja. Ale jeśli chodzi o wiedzę o wilkach, to tej wiedzy naprawdę jest dużo. Już teraz można odszukać w internecie, w ogóle w innych książkach. Teraz ale w tych czasach jest dużo prościej. Sam chodząc, szukając, jesteś samoukiem przecież, tak? Tak, ale wtedy też korzystałem. W ogóle moje losy, że tak powiem, takie trochę zawodowe, wiązały się też z tym, że zawsze ciągnąłem do ludzi, którzy badali, do naukowców. Zresztą miałem ten atut taki, że robiłem zdjęcia. Kiedyś zdjęcia było trudno zrobić. To nie jest... To nie były te czasy... Ale też te zdjęcia były zamieszczane w różnych przyrodniczych. Chyba od lat 70. Koniec lat 70. miałem pierwsze publikacje. Lata 80., 90. Ja pracowałem dla Zakładu Badania Ssaków. Byłem dokumentalistą tych ich badań. W czasie... Gdzieś grzebałam, pamiętasz? Ja ci nawet wysłałam. Tak. Gdzieś grzebałam w jakimś archiwum. Świecie Dżonka, czy coś 80. takiego. Nie pamiętam już teraz, tak, co to było. Oczywiście siedziałam w jakimś archiwum, grzebałam, ale ja zawsze grzebię, szukam informacji o rejonie, o regionie, tutaj wiesz, takich bardziej historycznych. I trafiłam na tą publikację z 70 któregoś roku. I sobie ją przeglądałam i patrzę, jest, Sławek Wąsik. Mówię, Boże, to ty już dzieciakiem chyba będąc musiałeś robić nastolatkiem. Nastolatkiem. Przesłałam ci chyba nawet wtedy, byłam zdziwiona. No w każdym razie w latach na przykład 80., 90. umiejętność robienia poprawnych, dobrych na poziomie zdjęć kolorowych zwierząt, to garstka nas była w Polsce. I dlatego garstka.
A do dzisiaj pamiętasz, ja Ci też zawsze powtarzałam, że Ty jesteś takie jednoosobowe BBC. Dlaczego? Dlatego, że jak oglądasz National Geographic czy filmy na BBC, jakościowo Twoje filmy są... Agniecha, nie nie odbiegają. przesadzaj. Nie przesadzam. Tylko, że jak w BBC masz film przyrodniczy David Attenborough czy ktoś inny, to potem lista płac ciągnie się przez 5 minut. Przewija się na końcu filmu. Natomiast u Ciebie to jest jedna strona, bo to jest Wiesz, zdjęcia, reżyseria, montaż, dźwięk, wszystko. Sławek Wąsik. Nikt więcej nie robi nic przy Twoich filmach. Jesteś jednoosobowy. bo nikt nie chce mi płacić Ale takich jakość. dużych pieniędzy, żebym mógł Wiesz, Sławek, zatrudnić chodzi o specjalistów. umiejętności i o to, że Wiesz, gdy po byłbym... prostu to jest niesamowite, że jesteś tak samo wystarczalnym producentem. Producentem to chyba nie jest. Też jest. Też mam dużo swoich filmów na YouTubie. Właśnie kiedyś, oj, to dawno było. Jeszcze Nie dbasz o ten 98 rok chyba ukazał się mój pierwszy taki film, którego byłem producentem i to były Ptaki lasu. Później były Ptaki Wuti Łąk, później były Ssaki Polski w Leśnych Ostępach, w Świecie Owadów. I to były filmy, które ja sam po prostu sfinansowałem, stworzyłem i sprzedawałem na kasetach VHS, a później na A masz je płytach. teraz na płytach? Są przede wszystkim, są w internecie, można je obejrzeć, można, wiesz. Tutaj masz Na całą YouTubie są. biblioteczkę swoich książek, ale ja to... Ale pochwalę się coś. No proszę. Właśnie moja córa, która jest studentką. Helenka. Tak, Helenka. Co ona studiuje? Edytor. Edytorstwo na UJ w Krakowie. Właśnie jako jakąś pracę zaliczeniową, czy... Ona jest na drugim roku. Na trzecim. Na trzecim. Złożyła z moich tekstów i z moich fotografii, złożyła książkę, tak, o zwierzętach. Dla dzieci. Tak, złożyła książkę dla dzieci od suchych tekstów, od zwykłych tekstów, od zwykłych fotografii. Wszystko obrobiła, znaczy zespół był trzyosobowy, 3 dziewczyny. Zrobiły skład, zrobiły wszystko, co trzeba zrobić, żeby od takich zwykłych rękopisów niemalże stworzyć książkę, którą się dotyka. I ta książka jest Dumny jesteś. śliczna, tak, jestem dumny. Super. No. Sławusiu, mówimy się jeszcze 2 razy przynajmniej, co? Dobrze. Raz o hierarchii, bo to jest fascynujące. Mnie fascynuje rodzinność wilków, wiesz, Rodzinność, przywiązanie do właśnie, siebie. nie? To jest takie Bo coś, tam co jest chciałam koniecznie poruszyć. Coś bo to naturalnego, to nie jest hierarchia, że jestem panem, ja jestem w tylko ogóle, w naturalny słuchajcie sposób, mnie. jak one się o siebie troszczą, jak potrafią Tak, walczyć to jest dla normalna stada. rodzina, jest ojciec i Normalnie, matka i tak. tam nie ma tak, że dziecko podskakuje i daj na piwo ojciec, bo w zęby. No, nie ma tak. A trzecie to, jeżeli nasi słuchacze będą chcieli nas słuchać oczywiście, to o tych Twoich ukryciach. Ja muszę porobić zdjęcia tych ukryć, bo to się musi To robić. polecam książkę Zwierzęta Polski Ja Spotkania. tam nie wejdę, Tam ale jest z dołu wszystko porobię zdjęcia. opisane. I można dać kadry z Twoich filmów jak gniazda. W ogóle fotografia przyrodnicza to jest Fotografia w przyrodnicza pewnym sensie sztuka niesamowita. ukrywania się. Tak. Ukrywania i cierpliwego czekania w różnych miejscach. Czy oj, te miejsca, ojejku, to trzeba by, nie wiem, kilka audycji, żeby to... Na razie tak, mamy za sobą pierwszą. ojej. Bardzo Ci dziękuję, ja uwielbiam z Tobą rozmawiać. Zaraz zobaczę, czy włączony był mikrofon. No był włączony, dobrze. Także pozdrawiamy wszystkich, dzięki Sławek i jeszcze Również się 2 razy dziękuję. ze mną spotkasz, ja nie odpuszczę. Znowu przyniosę ciastka, może jakieś inne. Napijemy się kawki, Tak, pogadamy i spadnę z sobie. drzewa, będę gruby. Gruby i tłusty. Nie spadniesz, nie spadniesz. Dzięki Agnieszko. Dzięki za odwagę. Dzięki, do usłyszenia. Do usłyszenia.